Hej, cześć, tu Mateusz z MatMax. Witam Was ciepło i zapraszam na czytania tygodniowe, które wykonam tradycyjnie, czyli sprawdzę ogólną energię, co ma szansę do Was przyjść i odejść do przeszłości. Jak Wy się przedstawiacie, dalej będzie rada oraz informacja, czego raczej nie robić i czego unikać w tym tygodniu. Na moim kanale są już czytania miesięczne z cyklu Wybierz kartę oraz co nowego przyjdzie na lato. Koniecznie sprawdzajcie, one gdzieś będą tutaj podlinkowane. Pamiętajcie jednak, że czytania prezentowane na moim kanale są ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonować, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Ewentualnie zachęcam Was do sprawdzania czytań dla swoich znaków ascendentalnych również. Strzelcy, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na ten tydzień. Tutaj jest 10 mieczy. Czyżby mały spadek energii? Ale to zaraz zobaczymy, co do Was przychodzi. Przychodzi do Was z kolei 8 mieczy. Karta związana z autosabotażem i z uziemieniem. Co odchodzi do przeszłości? Do przeszłości odchodzi 6 pentakli i myślę, że to może być czytanie dla osób, które czują, że zostają albo zostaną gdzieś nie do końca sprawiedliwie potraktowane, czy jeśli chodzi o finanse, czy o bliskie relacje. Jak Wy się przedstawiacie? Wy przedstawiacie się jako karta diabła, bardzo ciekawe. Diabeł jest z kolei związany tutaj właśnie z takim związaniem, uwiązaniem, ewentualnie z sytuacją, która wydaje się bez wyjścia, ale to zaraz Wam powiem. Jak Wy się przedstawiacie? Jak Wy się przedstawiacie, to wiemy, ale rada to 9 buław. Ja bym powiedział, że chodzi tutaj o to, żeby gdzieś się nie poddawać za szybko i do końca walczyć. W ogóle, żeby się nie poddawać. Czego raczej nie robić, czego unikać. Tutaj jest król monet, a z przełożenia karta cesarza. I powiedziałbym tak, dosyć takie mocne czytanie. Myślę, że pojawiły się bardzo mocne karty, dlatego że macie tutaj i cesarza, który bardzo lubi dominować, i kartę diabła, która mówi gdzieś o takiej zależności, współzależności albo i współuzależnieniu. No i oczywiście tutaj jest 9, 10. Ale tak, najwięcej myślę, że pojawiło się tych mieczy, a miecze są związane z trygonem powietrza. Może to być szybki tydzień, ale też mam wrażenie, że bliźnięta waga lub wodnik tutaj mogą mieć duże znaczenie dla Was w tym tygodniu. Z przełożenia jest cesarz i on jest osobą, która właśnie rządzi, przewodzi. Tutaj w negatywie może chcieć wywierać wpływ na innych. Taki powiedzmy troszeczkę apodyktyczny jest. Natomiast tak, możemy to dwojako rozumieć. Z jednej strony ten tydzień wymaga od Was właśnie takich umiejętności organizacji, zarządzania swoim czasem i innymi, delegowania. No i tutaj ewidentnie trzeba będzie mieć po prostu bardzo dobry plan od samego początku, jak przejść przez ten tydzień. To jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że być może macie do czynienia z osobami, które są apodyktyczne, lubią rządzić, i po prostu chcą tutaj na Was wywrzeć wpływ. Zobaczcie, w ogólnej energii jest 10 mieczy. I powiedziałbym tak, z jednej strony może Wam się momentami odechciewać po prostu walki z osobami trudnymi, albo też czuję, że część z Was może mieć po prostu lekkiego lenia, podczas gdy tydzień jest dosyć wymagający. Czyli mam po prostu dużo obowiązków, muszę zrobić plany, muszę zmienić jakieś plany, natomiast po prostu mi się nie chce. Wolałbym odpocząć, nie wiem, w domu, na plaży, w ogródku czy w lesie na przykład. Takie mam wrażenie.
Tutaj uważajcie na to, żeby zbyt szybko nie poddać się w jakimś starciu z osobą, która jest właśnie cesarzem. Czyli tutaj raczej gaciami sobie porządź, tak powiem kolokwialnie, a nie mną. Nie chciej wywierać na mnie wpływu, ze mną nie będzie tak łatwo. Tutaj zobaczcie, przychodzi do Was 8 mieczy i jest to karta związana z autosabotażem. Ona oczywiście pokazuje postać, która jest tutaj ograniczona i ma oczy związane i tutaj jest ograniczona mieczami dookoła, ale to są tylko i wyłącznie ograniczenia takie wewnętrzne, mentalne. O co chodzi? Tutaj najprawdopodobniej wchodzi do Was krytyk, zwłaszcza w tym tygodniu. Krytyk, który Was blokuje i być może po prostu niechciane myśli pod tytułem jestem brzydki, głupi, nie wiem, niewykształcona, nie nadaje się, nikt mnie nie zechce i tak dalej, i tak dalej. Zwłaszcza właśnie w połączeniu z tym cesarzem i kartą diabła. Jest to bardzo tutaj zaznaczone, że w tym tygodniu mogą pojawić się trudne, krytykujące myśli, ale pamiętajcie, że one wcale nie muszą być prawdziwe, wcale nie muszą mieć, słuchajcie, odniesienia do rzeczywistości. Wewnętrzny krytyk nie pomaga i trzeba sobie z nim jakoś poradzić, dlatego że on w ogóle nie jest Wam potrzebny. Czy on zmobilizuje? Nie wiem. Tutaj zobaczcie, do przeszłości odchodzi 6 monet, karta związana z taką charytatywnością, bo zobaczcie, tutaj jest postać, która sypie groszem i powiedziałbym tak, w tym tygodniu przeszkadzają Wam wszelkie ograniczenia i braki. I tutaj myślę, że przede wszystkim nie chodzi o pieniądze, ale przede wszystkim o tym, że strzelcom na przykład brakuje w tym tygodniu może troszeczkę pewności siebie, albo właśnie umiejętności tego organizowania czasu lub radzenia sobie z trudnymi osobami, które niewątpliwie są na Waszej drodze. Słuchajcie, tak wygląda życie, ale to nie jest nie do pokonania. I też jeśli chodzi o silną wolę, to też bym powiedział, że część z Was może mieć zachwiania pewności siebie a propos systematyczności w diecie, w ćwiczeniach, w nauce. I tutaj na to radziłbym uważać i z tym sobie próbować radzić. Oczywiście nie musi być, tak jak tutaj karty pokazują, wszystko zależy od Was. Po to robimy czytanie, żeby wiedzieć, na co się przygotować, ewentualnie, żeby wiedzieć, co ominąć. Momento. Już jestem, wybaczcie. I teraz tak, zobaczcie, Wy pokazujecie się jako karta diabła. I ona tutaj, zwłaszcza w połączeniu z cesarzem, bardzo pięknie pokazuje takie zależności, współuzależnienie. Albo, słuchajcie, poddanie się tutaj mocy jakiegoś toksyka i to wcale nie musi być osoba z zewnątrz, to możecie być Wy. To może być Wasza ograniczająca i krytykująca postawa do samych siebie. Tutaj też jest powiedziane, że jeśli za szybko poddacie się w jakiejś walce, czy jeśli za szybko poddacie się, na przykład takiemu wewnętrznemu leniu chyba, tak można powiedzieć. Jeśli leń wasz wewnętrzny weźmie górę, niestety u mnie bardzo często bierze górę, to tutaj, że tak powiem, możecie dużo stracić, a nie musicie. Bo nad tym da się pracować. Tutaj po prostu trzeba trenować silną wolę i też w ogóle mam wrażenie, że jesteście bardzo skorzy do poprawiania sobie nastroju jakimiś pysznościami, czy jakimiś trunkami, czymś, co Was ma ukoić, ale to nie jest rozwiązaniem. W Radzie jest 9 buław, czyli staw czoła takim lękom, staw czoła właśnie temu krytykowi wewnętrznemu, rozpraw się z nim, powiedz, że tak naprawdę on nie ma racji, nie pomaga i że go wcale nie potrzebujesz. Tu jest powiedziane, żeby stawić czoła jakimś wyzwaniom po prostu i nie poddawać się dlatego, że Wy macie siłę. Strzelce oczywiście, że mają. Są takie otwarte i ciekawskie, że szkoda by było tego potencjału zmarnować. Wiem, że to może brzmieć banalnie, macie siłę, nie poddawajcie się, ale dosłownie taki przekaz z kart jest, czyli jeśli ktoś stanie na Waszej drodze, czy leń, krytyk, czy osoba z zewnątrz i
no na przykład wam powie, jesteście grubi, brzydcy, niemądrzy, niewykształceni, nie uda wam się nic w życiu osiągnąć, ani wejść w dobrą relację, no to słuchajcie, no absolutnie takim myślom, słowom, osobom się nie poddawać. To nie jest dla was. I czego nie robić, czego unikać, to jest król monet i on kojarzy mi się ze zdrowym egoistą, zwłaszcza w tym przypadku, w tym rozkładzie. I ktoś mi ostatnio zarzucił w komentarzach, że nie ma czegoś takiego jak zdrowy egoista. Oczywiście jest. Zdrowy egoista to ktoś, kto nie podkłada się innym, ktoś, kto myśli o sobie i stara się dopieszczać siebie, ale nie chodzi tutaj o takie narcystyczne i butne podejście, że no tutaj powiedzmy odrzucacie zdanie innych i ich nie szanujecie, bo wy jesteście najważniejsi. Chodzi o to, że swoje potrzeby na pierwszym miejscu, dbacie o siebie, nie podkładając się innym, nie dając innym rządzić tutaj wami i nie dawać innym rozdawać karty. Nie gracie w czyjąś grę, no, tak jest powiedziane. Zadbajcie o swojego wewnętrznego, o swojego takiego zdrowego egoistę i też walczcie z wewnętrznym krytykiem, który wam w ogóle nie pomaga. Okej, no jakiś taki zdrowy rozsądek może wam podpowiedzieć, co jest dla was dobre, a co nie, co wam służy, a co nie, ale no taki, słuchajcie, krytyk to w ogóle się nie przydaje. Moi drodzy i moje drogie, ja wam dziękuję za uwagę i życzę fantastycznego tygodnia. Zachęcam do sprawdzania czytań, które już są na moim kanale z cyklu Wybierz kartę, czytań miesięcznych oraz co nowego przyjdzie w okresie letnim. Subskrybujcie kanał i zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy i kciuków w górze, bo to pomoże mi w rozwoju go, a wtedy będzie więcej czytań. Trzymajcie się, do usłyszenia i do zobaczenia. Hej, cześć i pa pa.